Dziś jesteśmy w Highland, jesteśmy w jednej z najstarszych albo najstarszej działającej szkockiej destylarni, czyli w Glenturret. Ze mną dzisiaj podstawa ich orężu, czyli Triple Wood, ale jest to wersja na rok 2025, która jest już zabutelkowana w mocy 45%. Sprawdźmy razem, jak smakuje. Zapraszam! Witam serdecznie w kolejny piątek, tutaj Marcin. Tak jak zapowiedziałem na wstępie, jesteśmy w Highland, jesteśmy w destylarni Glenturret. Destylarnia Glenturret od roku 2019 została wykupiona m.in. przez koncern Lalique. Lalique zajmuje się m.in. również szkłem, kryształami, biżuterią i różnego rodzaju ozdobami. Dlatego też w roku 2019 wprowadził zupełnie nowy design dla Glenturret. No i w tym miejscu chciałbym powiedzieć, że ten nowy design, jak i to szkło, do mnie jak najbardziej mówi. To szkło jest ciężkie, wygląda rewelacyjnie, no wygląda jak whisky premium. Czy smakuje? Sprawdzimy za chwileczkę. A gdy już wypijemy całą whisky, to butelka może nam spokojnie posłużyć jako karawka. Dobrze, co mogę powiedzieć o samej whisky? Po pierwsze, jest to whisky bez deklaracji wieku, jest to NAS. Whisky ta jest zabutelkowana w 45%. Proszę zwróćcie na to uwagę, ponieważ są edycje wcześniejsze, które są zabutelkowane zarówno w 40, jak i w 43%. Bodajże od roku 22 czy 23 whisky ta jest butelkowana w 45%. Whisky ta ma naturalny kolor i prawdopodobnie nie jest filtrowana na zimno, ale nie mogę tego na 100% potwierdzić, więc postawię tutaj znak zapytania. Jeśli chodzi o wetting, to tak jak już sama nazwa wskazuje, mamy tutaj Triple Wood, czyli mamy tutaj 3 rodzaje beczek. I jest to mariaż 3 destylatów, które były leżakowane w 3 rodzajach beczek. Mamy tutaj beczki z amerykańskiego dębu po bourbonie, mamy tutaj beczki z amerykańskiego dębu po Sherry Oloroso i mamy tutaj beczki z europejskiego dębu po Sherry Oloroso. Zarówno te europejskie, jak i te amerykańskie beczki po Sherry są to beczki sezonowe. Jeśli chodzi o cenę, whisky ta kosztuje u mnie już od 45 euro wzwyż, ale dzisiaj na internecie u Holendrów znalazłem już ją za 43 euro. Jeśli chodzi o polskie ceny, to znalazłem na polskich stronach internetowych tylko te starsze wypusty, które były zabutelkowane w mocy 43 albo 40% i w starym design. I nie wiem, czy te nowe whisky będą również w tej samej cenie, dlatego nie podam żadnych polskich cen w tym momencie. Dobrze, przejdźmy teraz do strony praktycznej. Wcześniej nalałem sobie tej whisky do kieliszka. Sprawdźmy, jak jest na nosie. No i jest bardzo dobrze. Na pierwszego niucha mam pieczone jabłko, mam karmel, mam toffee, mam słodycz, ale jednocześnie czuję i Sherry Oloroso. Mam tutaj czerwone owoce. Jest i słodko, i wytrawnie. Jest sporo drewna, sporo dębu. No ale muszę przyznać, jest to bardzo ciekawe i bardzo fajne. Mam tu teraz takie klimaty po bourbonie. Mam nawet sporo wanilii, bardzo fajny karmel i sporo przypraw. Jest i kokos, ale sporo takiego europejskiego dębu, ale jest to przyjemne. Pachnie jak takie przyprawy do ciasta, albo nawet bym powiedział, że pachnie jak taki piernik, ale nie taki piernik świąteczny, jak takie pierniki toruńskie. Teraz Sherry Oloroso, ale nie jest tak ciężko czerwono-owocowo. Są to jaśniejsze czerwone owoce, które w tej chwili ciężko mi określić, bo bardzo wyraźnie cały czas czuję jabłko, goździki, cynamon
i sporo tych przypraw, sporo tego dębu, ale jest to bardzo fajne. No i właśnie taki piernik toruński, taki piernik z miodem. No teraz i suszone owoce, słodkie rodzynki, słodkie figi i to wszystko okraszone takimi przyprawami do ciasta. Teraz nieco imbiru i kandyzowana skórka pomarańczy. Ta whisky ma 45% i jest to whisky bez deklaracji wieku, ale muszę powiedzieć, że pomimo tego, że ten dąb tutaj jest na pierwszym planie, jest świetnie ułożona, absolutnie nie czuję tutaj młodości alkoholu, nie czuję tutaj młodości tej whisky i jest bardzo fajnie zbalansowana. No jest tutaj sporo tego dębu, jest tutaj sporo tego drzewa, mamy sporo takich dębowych przypraw, ale ten dąb jednocześnie, poza tym, że ma przyprawy, jest taki ciepły, jest taki delikatny, jest taki smooth, jest taki zbalansowany. Teraz takie delikatne, zbożowo-słodowe klimaty i sherry oloroso. Teraz mam nieco politury meblowej i nieco takich klimatów typowych dla sherry oloroso. Ale to pieczone jabłko i cynamon plus ten dąb na pierwszym planie. Ja osobiście nie przepadam za bardzo za europejskim dębem, jeśli jest go za dużo, jeśli mam tutaj sporo tanin. No ale tutaj na nosie wręcz przeciwnie, bardzo mi się to podoba. Jest sporo tego europejskiego dębu, jak i amerykańskiego dębu, sporo tych przypraw, ale jest jakoś świetnie zbalansowane, robi wrażenie takiej kompleksowej whisky i absolutnie nie czuję, aby ta whisky była młoda. Dobrze, sprawdźmy jak jest na języku. No bardzo fajnie, bardzo fajnie. Był taki moment, zanim jeszcze przełknąłem, że zrobił się tak bardzo czerwono-owocowo i wyczułem ten destylat z Glenturet, który szedł w tą stronę sherry oloroso, gdzie przywołało mi to w pamięci Glenturet 12-letnią, ale po przełknięciu mam tutaj sporo karmelu, mam tutaj to pieczone jabłko, jest lekko kwaśno, jest słodko, jest i wytrawnie. I ten dąb, no trzeba powiedzieć, jest bardzo fajny, jest fajnie ułożony. Mam coś przypraw, mam tutaj coś i imbiru, takie ciastko imbirowe, coś z pomarańczy, skandyzowanej pomarańczy, mam tutaj goździki, mam i cynamon, ale wszystko naprawdę w fajnym wydaniu. Finish, powiedziałbym, że jest średnio długi, cały czas teraz jeszcze coś się dzieje. Na języku mam posmak, powiedziałbym teraz tego pieczonego jabłka, takiej dojrzałej brzoskwini, idzie to tak w kierunku suszonych owoców, delikatnie rodzynki, delikatnie figi. No i absolutnie, czego tutaj nie mam tutaj goryczy, nie mam tutaj gorzkości, pomimo tego, że mamy tutaj triple wood, mamy tutaj naprawdę sporo drzewa. I powiem szczerze, jest to jedna z takich whisky, gdzie naprawdę znajdziemy tutaj dużo dębu, dużo drzewa. Ona wręcz smakuje i pachnie tym drzewem, ale w fajnym wydaniu. No myślę, że to byłaby taka whisky, która by smakowała mojemu bratu. Mam dwóch braci. Jeden z braci jest również fanem whisky i on bardzo lubi, kiedy whisky ma dużo drzewa w sobie i myślę właśnie, że to jest taka whisky dla niego. Poza tym świetnie wygląda. No, w sierpniu ma urodziny, nie wiem czy ogląda mój film czy nie, ale to być może będę już wiedział co mu kupię jako prezent. Dobra, sorry za prywatę, niemniej bardzo fajna whisky. No dobra, sprawdzimy jeszcze raz teraz na nosie. No teraz bardzo fajnie destylat, taki leciutki brud, troszeczkę ziemistości, troszkę takiej piwniczki, do tego te dojrzałe owoce, no więcej sherry oloroso w tej chwili na nosie, no te suszone owoce, figi rodzynki, plus te dojrzałe jabłko,
plus goździki i troszeczkę cynamonu. No muszę powiedzieć, bardzo dobra whisky, bardzo dobry Glenturret. Jest to podstawa orężu, jest to whisky za około 45, no dobra, 45-50 euro, ale smakuje świetnie. Absolutnie ani na języku, ani na nosie nie czuję młodości tego alkoholu. No dobrze, możemy powiedzieć tylko 45%. No moim zdaniem tutaj te 45% jak najbardziej się broni. Ta whisky jest intensywna i na nosie, i na języku i bardzo dobrze się pije, pomimo tego, że mamy tutaj naprawdę sporo dębu, ale fajnego dębu. Dębu w fajnym wydaniu. Teraz znowu taka piwniczka i nawet robi teraz wrażenie takiej leciutko torfowej. Oczywiście to jest whisky nietorfowa, są jeszcze Glenturrety torfowe, 7- i 10-letnie, ale na to jeszcze przyjdzie czas. Dzisiaj zajmujemy się Triple Wood. Dobrze, czas na drugiego łyka. Bardzo fajnie, bardzo dobrze. Te przyprawy trzymają się tutaj przodu i troszkę boków. Ta miodowość, to jabłko i ten karmel idzie po podniebieniu. Potem wszystko się łączy i tworzy taką fajną, zbalansowaną całość o sporej przyprawowości. Jak najbardziej fajna whisky, bardzo pijalna whisky, świetna na nosie, świetna na języku. Za 45 euro jak najbardziej. I absolutnie, powtarzam to po raz któryś z kolei, nie czuć tutaj młodości tego destylatu. Być może te sezonowe beczki, to drewno było tak aktywne, że zrobiło tutaj swoją robotę, że przykryło młodość tego destylatu, ale co mi tam? Ta whisky świetnie pachnie i świetnie smakuje. Dobrze, zrobię teraz małe porównanie, takie trochę dziwne porównanie, ale je zrobię. Porównam tą whisky z dwoma innymi. I między innymi będzie to oczywiście Glenturret 12-letni, bo sam jestem ciekawy, jak wypadnie ona w porównaniu z 12, która praktycznie jest dwukrotnie droższa od Triple Wood, ale jednocześnie chciałbym porównać ten Triple Wood również z Macallanem 12-letnim. Dlaczego? Ponieważ dobrałem Glenturret 12-letnią do mojego blind testingu, w którym porównywałem Macallana 12-letniego z innymi 12kami sherry. I ten Glenturret 12-letni, myślę, że tam był o klasę lepszy. Moim zdaniem o klasę lepszy. Z drugiej strony troszeczkę nie do końca whisky z tej półki. Chociaż jeśli chodzi o wygląd, to jak najbardziej półka premium. Niemniej myślę, że właśnie Triple Wood ma coś takiego w sobie, ma i ten dąb europejski i amerykański i mamy tutaj te Sherry Oloroso i ex-Bourbon. Co prawda Macallan 12-letni Sherry Oak jest tylko sherry, ale myślę właśnie, że charakter tego destylatu, charakter tej whisky, pomimo tego, że jest to NAS, jest bliższy Macallanowi 12-letniemu. No z drugiej strony dam Macallanowi 12-letniemu jeszcze jedną szansę, aby się wykazał w tym starciu z Glenturretem. Zaraz wracam. Dobrze, jestem z powrotem z takim oto zestawieniem, takie oto porównanie. Możemy nazwać to porównanie rewanż Macallana 12-letniego. Niemniej, po mojej prawej stronie 12 Macallana, jest to Sherry Oak Collection, zabutelkowana w 40%, w cenie pomiędzy 75 a 95 euro. Oczywiście jest to najdroższa whisky w tym zestawieniu, która jednocześnie ma najmniej ABV, ma tylko 40% alkoholu. Możemy powiedzieć, nie jest to fair, oczywiście, zgadzam się, ale blind testing pokazał, że te 40% potrafi się obronić. Więc sprawdzimy, jak będzie teraz. Zupełnie na prawo mamy starszą siostrę tego Triple Wood, jest to Glenturret 12-letni, który kosztuje pomiędzy 70 a 75 euro. Ta whisky jest zabutelkowana w mocy 46,2% ABV. Tutaj mamy Sherry Oloroso IPX-a, tutaj mamy tylko i wyłącznie Sherry Oloroso, ale również mamy beczki sezonowe, a tutaj również mamy Seasoned Cask, zarówno europejski, jak i amerykański dąb, plus beczki po bourbonie. Ta whisky jest zabutelkowana w 45% i kosztuje około 45 euro.
Czyżby 1 euro za 1% alkoholu? No nie wiem. Dobrze. W mojej lewej ręce Triple Wood. No powiem Wam, naprawdę, to jest kompleksowa whisky. Ona jest świetnie zbalansowana. Mamy tutaj naprawdę ex-bourbon i ex-sherry oloroso w fajnym wydaniu, w takim świeżym wydaniu i jednocześnie delikatnym wydaniu. Tu jest sporo tego dębu, ale ten dąb tutaj jest smooth. Pomimo tego, że mamy taką dużą dawkę dębu i amerykańskiego, jak i europejskiego, ale on tutaj jest naprawdę świetnie ułożony. Intensywny, przyprawowy, ale bardzo fajny dąb. W mojej prawej ręce Macallan 12-letni. Dobrze, może niech pokręcę sobie najpierw kieliszkiem. No i zobaczymy, co potrafi teraz ta 12. Po pierwsze, czuję, że ta whisky ma 12 lat. Jest fajnie ułożona. Mam więcej sherry oloroso. Mam tutaj czerwone owoce. Wyczuwam również i śliwki. Jest i czekolada. I w tym momencie również takie marcepanowe nuty. Jest delikatniejsza na nosie. Nie mam tutaj tyle dębu, co po lewej stronie. Teraz również i karmel, również i jabłko. Trochę podobnych klimatów. No trzeba powiedzieć, że jest trochę podobnie, ale bardziej stonowane. No było nie było, jednak mamy tutaj 40% ABV. Powrócę do Triple Wood. To Triple Wood jest bardziej wytrawny. Jednocześnie jest śmietankowy, jest kremowy. Jest tego tutaj więcej w powietrzu. Ale teraz bardzo wyraźnie ten dąb, więcej tych przypraw, troszkę więcej ostrości teraz. W porównaniu do 12 teraz wyraźnie czuję ten dąb. Więcej takich klimatów ex-bourbonowych. Mam wanilię, mam teraz karmel, ale taki jasny karmel. Coś toffee. Ale poza 1-2 sekundami, kiedy wyczułem nieco więcej ostrości tego dębu, tej przyprawowości, robi wrażenie również dobrze ułożonego, tak jak ta 12. No tutaj jest tak ziemiście, ciężko i bardziej czerwono-owocowo w tym momencie. Mam Macallana 12 w ręce. Wiecie co? Zrobię to porównanie w ten sposób, że jednak najpierw skosztuję 12 Macallana i porównam bezpośrednio z Triple Wood, a dopiero później przejdę do 12 Glenturret. Macallan 12, sprawdźmy na języku. No nie wiem co powiedzieć. No wypiłem whisky, która ma 40% ABV. No i to jest właśnie taki typ whisky, taki mild, taki smooth, który będzie smakował również osobom, które nie piją whisky. No ale teraz w tym porównaniu, no słabiutko, słabiutko. No i powtórzę raz jeszcze to, co powiedziałem na filmie z Macallanem 12-letnim, że ta whisky traci, jeśli nie jest wypita jako pierwsza. Jako druga, trzecia ona po prostu się straci. I dokładnie to teraz mam tutaj. Mam jakiś taki fajny posmak, taki delikatny posmak po suszonych owocach, po czerwonych owocach. Mam tutaj troszkę orzechowości.
No ale mam wrażenie, jakby ktoś dodał do Triple Wood dużo wody. No i tutaj również nie mam tych przypraw, nie mam tutaj tyle tego dębu, co w Triple Wood, ale tutaj ten dąb i te przyprawy widzę jako dużą zaletę. No fajnie na nosie, no nie ma o czym gadać, na nosie naprawdę jest fajnie. Ale na języku słabiutko. Nie wiem, może bym musiał kupić po prostu wersję od Signatory Vintage, 12 czy 14-letnią. One bodajże są zabutelkowane w mocach 46 albo 48% i w tym momencie dopiero porównać tego Secret Speyside M z tym Triple Wood albo z tą 12. Ale powiem szczerze, ta 12, no słabo, słabo. A jest tutaj najdroższą whisky w tym zestawieniu. Dobra, powrócę do Triple Wood. No bardzo fajnie teraz. Destylat, taki leciutki funk, taki brudny destylat. Oj, jak ja to lubię. Dobrze, skosztuję teraz Triple Wood i przejdę potem do 12 Glenturret. Świetnie, świetnie. Mam teraz więcej tanin, więcej dębu po tym Macallanie, jak najbardziej, ale to tutaj dodaje smaczku. Naprawdę, to tutaj jest świetne. Takie ciastko imbirowe, skórka z pomarańczy, oczywiście suszone owoce, rodzynki, goździki. Pięknie, pięknie, pięknie rozgrzewa teraz. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. No teraz czuję, że piję whisky. Dobrze, przejdę na prawo do Glenturret 12-letniego. bardzo fajnie ułożona. No tutaj Sherry PX na pierwszym planie. Sporo czekolady, czereśnie, wiśnie. Mam i śliwki, ale i też sporo dębu, ale fajnego dębu. Jest stanowczo cięższa, bardziej ziemista. Taka ciemna czekolada, ale taka o 70-80%. Troszkę espresso. No ale pięknie, pięknie. To jest bardzo dobra whisky. Dobrze, przejdę jeszcze na lewo, tak z ciekawości teraz, bezpośrednio, żeby sobie poniuchać The Triple Wood. To tutaj jest delikatnie, jest świeżo. Mam wrażenie, że tutaj mam więcej warstw. Tam jest tak ciężko czerwono-owocowo, Sherry PX i taki ciężki dąb, taki prawie że ziemisty, bardzo fajny, ale tutaj jest sporo świeżości, sporo przypraw, ale robi wrażenie takiej whisky na lato. No dobra, się już nawąchałem tego Triple Wood. Przejdę teraz do Glenturret 12-letniego. Sprawdzę, jak będzie na języku. Kurczę. Kurczę, tu jest fajnie. Sporo gorzkiej czekolady, wiśnie, czereśnie, troszkę takiego moncherie, ale nie jest słodko, absolutnie nie jest słodko. Jest lekko słodkawo, ale bardziej wytrawnie. Posmak jak po moncherie, gorzka czekolada, wiśnie, bardzo gęsto, oleiście, bardzo fajny dąb, troszkę ziemistości. No i w tym zestawieniu powiedziałbym, że to jest najstarsza whisky w tym zestawieniu. Oczywiście tutaj mamy NASA, nie wiemy jak stare były beczki użyte do tego wettingu, ale robi wrażenie starszej niż Macallan 12-letni. No teraz
taki delikatny funk i też jakby troszeczkę dymku, troszeczkę torfowości. Oba te Glenturety nie są torfowe, ale jest tu coś takiego z tyłu. Taki lekki dymek, lekka torfowość, lekki brud. Pięknie, pięknie, jak ja to lubię. Dobra. Bardzo fajny ten Glenturet, ale mam wrażenie, że taki jednoliniowy. No dobra, mamy Sherry Oloroso, mamy PX-a, tam jest ta paleta szersza, ale on idzie w taki ciężki, czerwono-owocowy klimat, plus ta ziemistość, plus taki delikatny funk, ciężki dąb i wszystko w tą stronę. Tutaj mamy troszeczkę tego Sherry Oloroso, mamy troszeczkę tej owocowości, ale mamy również i to jabłko, mamy ten dąb, taki świeży dąb, mamy tutaj te przyprawy. Dobrze, pierwszy moment, kiedy wyczułem, że ten destylat jest młodszy i fajnie, ale nie na tyle młody, żeby mi to przeszkadzało, ale czuję wyraźnie, że Triple Wood jest młodszy niż 12 Glenturet. Kurczę, ale to jest fajne, naprawdę, to jest świetna whisky. Bałem się, że wypadnie blado przy 12, a wcale tak nie jest. Dobra, za szybko się wypowiadam, bo jeszcze nie skosztowałem bezpośrednio po 12. Dobrze, sprawdźmy, jak smakuje Triple Wood po tym, jak przedtem miałem Glenturet 12 na języku. Jest fajnie, jest fajnie. Oczywiście odczuwam teraz troszeczkę młodość tego destylatu, ale absolutnie mi to nie przeszkadza. Mam wrażenie, że ten funk i ten brudny destylat tu jest bardziej odczuwalny niż w 12 i świetnie to gra, naprawdę. To jest taka świeża wersja Glenturet, to jest taka letnia wersja Glenturet. Sporo przypraw, sporo dębu, ale w bardzo dobrym wydaniu. Absolutnie nie odczuwam tu takiej goryczy dębu, tanin. Bardzo fajnie jest to ułożone. Pomimo tego, że jest to młoda whisky, no świetnie tutaj to gra. Więc podsumowując, dzisiejszym bohaterem jest Glenturet Triple Wood. Jest to podstawa korężu. Jest to najprostsza i najtańsza whisky w korężu, jeśli chodzi o Glenturet. Jest to whisky bez deklaracji wieku, która dojrzewała w 3 rodzajach beczek. Po bourbonie, po Sherry Oloroso, zarówno amerykański, jak i europejski dąb. I muszę powiedzieć, że jak na tego NASA, jak na whisky bez deklaracji wieku, jest świetnie zbalansowana, jest kompleksowa i wszystko tutaj super gra. Nie jest aż tak bardzo delikatna jak Macallan 12-letni, bo mamy tutaj sporo dębu, ale bardzo fajnego dębu. Mamy tutaj sporo przypraw, sporo takiego powiedzmy ciasta imbirowego, ale ta imbirowość tego destylatu jest bardzo przyjemna i jeśli mogę to tak określić, nawet delikatna. No jest to whisky, która jest zabutelkowana w 45% i jak najbardziej tutaj te 45% się broni. Jest to bardzo fajna, pijalna whisky. Może nie dla osób początkujących, bo tego dębu tutaj jest sporo, ale muszę powiedzieć, że to jest bardzo fajny, ciepły dąb. Naprawdę bardzo fajny dąb. Czasami tego dębu jest mi za dużo tych tanin, za dużo goryczy, a tutaj tej goryczy, tej gorzkości absolutnie nie odczuwam. Ani na nosie, ani na języku. Moim zdaniem bardzo dobry Glenturet. I w dodatku bardzo ładna butelka w cenie. Polecam, polecam, polecam. No jestem ciekawy i waszego zdania. Czy mieliście możliwość skosztowania już tej whisky? Co myślicie o tej whisky? Proszę napiszcie mi o tym w komentarzu. No i mam nadzieję, że podobał wam się ten film. Dziękuję za to, że jesteście, że mnie oglądacie, że mnie wspieracie. Do następnego filmu. Cześć!